Wciskamy. To historyczna chwila. Właśnie tak rozpoczął się jeden z ważniejszych kamieni milowych podpisanej we wrześniu ubiegłego roku umowy na projektowanie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Kolejny etap to już prace terenowe, które ruszyły w okolicach Słajszewa w nadmorskiej gminie Choczewo. Ich wykonanie jest częścią kontraktu na zaprojektowanie elektrowni, którą konsorcjum Bechtel-Westinghouse podpisało z inwestorem, spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. Bardzo często podkreśla się, jak duży jest ten projekt, jak wielkie jest to wyzwanie, jaki jest złożony, jak bardzo jest skomplikowany. No jest to najbardziej skomplikowany projekt z tak zwanej inżynierii lądowej. Bardziej skomplikowane są tylko projekty kosmiczne, więc też warto sobie uświadomić w tym momencie i w tym miejscu, przed jakim wyzwaniem stoimy. To będzie niezwykle ważny projekt i ogromny atut dla Polski. Wierzymy, że podjęto właściwą decyzję o włączeniu nas do części tego projektu związanej z usługami inżynieryjnymi. Dobre relacje są tutaj niezbędne, dlatego rozmawiamy z uniwersytetami. Będziemy też współpracowali ze szkołami średnimi i z lokalnymi społecznościami. To wieloletnia podróż, w którą zaangażujemy cały kraj. W gminie Choczewo rozpoczną się badania geologiczne w ramach procesu projektowania elektrowni jądrowej. Nasza spółka zakończyła prace terenowe, które są związane z pogłębionymi badaniami geologicznymi. Jest to bardzo ważny etap, dzięki czemu spółka Bechtel będzie mogła przygotować się do badań geologicznych. Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania raportu lokalizacyjnego, ale również do uzyskania zgody na zezwolenia na budowę od Państwowej Agencji Atomistyki. Nasza spółka z kolei kontynuuje proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, które m.in. pozwolą nam w czwartym kwartale bieżącego roku rozpocząć prace przygotowawcze. Bardzo się cieszymy z tego. Dzięki temu na Pomorzu będziemy mogli wytwarzać stabilną, tanią energię i będziemy wspierali rozwój regionu. Firma Bechtel jest amerykańską spółką, która ma 120-letnie doświadczenie, a w samym sektorze jądrowym ponad 70-letnie. Swoje doświadczenie buduje również w Polsce. W Warszawie otwarto biuro firmy, a podczas uroczystego spotkania symbolicznie zainaugurowano rozpoczęcie prac terenowych do budowy projektu elektrowni jądrowej. Bechtel realizuje swoje projekty na całym świecie. Oczywiście Europa, mam nadzieję, że za sprawą Polski stanie się również nowym domem firmy Bechtel. Bechtel rozpoczynał, tak jak pan powiedział, 125 lat temu i takim, powiedziałbym, symbolicznym pierwszym projektem, który został realizowany, który myślę wszyscy rozpoznają, była Tama Hoovera, więc to są tego typu tak zwane megaprojekty, które Bechtel realizuje. Ponad 80% wszystkich projektów elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych to był Bechtel. Bechtel również zrealizował reaktory w Korei Południowej, w Tajwanie, w Hiszpanii, więc jest to firma z ogromnymi tradycjami, ale przede wszystkim know-how związanym z realizacją dużych projektów, w tym projektów nuklearnych. Obecnie firma przygotowuje się do badań geologicznych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na obszarze o powierzchni około 30 hektarów. Na terenie budowy zostanie wykonanych około 200 odwiertów geologicznych. Niektóre z nich nawet o głębokości 200 metrów. To jest wszystko po to, żeby poznać dobrze strukturę gruntu, żeby określić sejsmiczność tego, czy podatność na ruchy sejsmiczne tego gruntu, jego odporność elektryczną, więc te wszystkie elementy, które są super ważne z perspektywy projektu, który dzisiaj przygotowujemy w zakresie tej budowy tej elektrowni. Mimo że Bechtel to firma z zagranicznym kapitałem, to ważne dla niej jest zaangażowanie polskich, a nawet lokalnych przedsiębiorstw. Co ważne jest i o czym mówi ten olbrzymi gracz, to, że będzie korzystał z potencjału firm nie tylko regionu Polski, ale Pomorza. I to jest dla nas dobry wyznacznik, dobra obietnica. Uważamy, że to jest ogromny potencjał rozwoju dla regionu, stąd firma PSD Subs, która jest firmą lokalną, firmą z tradycjami, firmą z doświadczeniem i to jest taki pierwszy prognostyk tego, jak może wyglądać współpraca przy realizacji tego projektu. Współpraca oczywiście pomiędzy polskimi firmami a polskim oddziałem Bechtel Polska. Podczas spotkania padły również wyjątkowo ważne słowa ze strony polskiego rządu. Pragnę zapewnić wszystkich interesariuszy w tym projekcie, że administracja zrobi wszystko, żeby nie było żadnych przeszkód od strony biurokratycznej w realizacji tego projektu, a od wykonawców oczekuję przyłączenia się do tego i zapewnienia pełnej dyspozycyjności, pełnej terminowości i trzymania się kosztów
w realizacji tego projektu. Projektu, który realizowany jest w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest na dobrej drodze, aby jako pierwsza w regionie wybudować reaktor najnowsza generacja AP1000. Jest to najbezpieczniejsza i najbardziej niezawodna technologia budowy elektrowni jądrowych dostępna obecnie na świecie. Bezpieczeństwo energetyczne to bowiem bezpieczeństwo narodowe. Stany Zjednoczone są dumne z tego, że są najbliższym partnerem i najbardziej zaufanym przyjacielem Polski w procesie transformacji energetycznej. Pierwszy reaktor elektrowni jądrowej na Pomorzu ma zostać oddany do użytku w 2035 roku.